Siemanko moi mili, to co? Kolejne auto. Podobno jeśli chodzi o transakcje związane z samochodami, to człowiek cieszy się dwa razy. Kiedy kupuje oraz kiedy sprzedaje samochód. Ale to tak różnie jest. Na przykład jak B5 Passata sprzedałem, to się mega cieszyłem. A jeśli chodzi o A-klasę, bo też jest sprzedana, informowałem Was w mediach społecznościowych. No to tak w sumie neutralnie. I co będzie kolejne? Oj, to już chyba po doborze aut w moich filmach śmierdziało na kilometr, że będzie to jednak BM-eczka. Jesteśmy w Gorzowie, BMW Bońkowscy, autoryzowany dealer. Oj, rozkminiałem, czy nowszy, czy może jakiś używany samochód, czy SUV, czy może sedan, czy benzyna, czy może jakiś elektryk też. Uznałem jednak, że jeden elektryk mi wystarczy. Proszę bardzo, ten samochód powinien się tutaj kojarzyć. Pojawił się on na kanale, proszę bardzo, XM50e Forteca. Tutaj mamy parking z używkami. Wiecie, rozkminiałem też auta używane, które będą miały gwarancję. No, chciałem po prostu, żeby gwarancja na auto była. I jak się okazuje, niekoniecznie trzeba kupować od razu nowy wóz, by była gwarancja, bo te auta używane na tym placu podchodzą pod program BMW Premium Selection. Mają gwarancję. Rozkminiałem naprawdę różne samochody. Taką X5 też. Proszę bardzo, M340i. Też na coś takiego się naprawdę bardzo śliniłem do ogłoszeń z takimi wersjami trójek. Jakaś G30 w rozsądnej konfiguracji, kolejna G30, wersja Luxury, Cabrio. Ale teraz Petrolhead jest tatusiem, także chciał troszeczkę jednak, większy samochód, przynajmniej czterodrzwiowy. No i co? To jest, proszę Państwa, życie. To jest życie. BMW M3 Competition. Rewelacja. Ale nie jest to mój samochód, zdecydowałem się na coś innego, idziemy dalej. A w sumie A-klasa była następcą Passata B5, także zobaczcie, jak to wszystko ewoluowało. Podejdziemy sobie do pana Radosława, który zajmuje się sprzedażą samochodów używanych tutaj w salonie. Dzień dobry. Dzień dobry, pan Radosław. To ten dzień. Tak jest, w końcu. Szczęśliwy dzień. Doczekaliśmy się wspólnie, Tak. wspólnymi siłami. Były Oj, poszukiwania. wyczekiwanie było. Tak, ale jest szczęśliwy finał i to się liczy najbardziej. Tak jest. Zapraszam po odbiór. Aha, auta nie ma na placu. Nie, musi być wytwornie, ale O, spokojnie. dobra. A jeszcze nie mówiłem wam, że czy to będzie w ogóle używka, czy może coś nowego. Tylko Zapraszam. wspomniałem, że coś z gwarancją. Samochody BMW Premium Selection objęte są gwarancją na 2 lata bez limitu kilometrów do realizacji w dowolnym salonie BMW na terenie całej Europy. Także te samochody są po prostu pewne. No, maszyna już jest przygotowana na wydawcę, elegancko. Kokardka. Dobra, za chwilkę będziemy odkrywać. Jeszcze na moment podejdę tutaj do Radka. Wcześniej powiedziałem wam o moich kryteriach, jakimi kierowałem się mniej więcej przy poszukiwaniu samochodu. Może tutaj Radek jeszcze coś doda, jak jego wersję usłyszy, jak mnie odebrał. Cel był ambitny, szczęśliwy finał stoi za nami. Zaczęło się od słów, że ma być skromnie, bo Marek jako skromny człowiek i rozpoczęliśmy że tak. poszukiwania. Później dodał jedno słowo, dostojnie. Staraliśmy się połączyć jedno z drugim. I też rodzinnie miało być, I też nie rodzinnie, zapominajmy tak, właśnie. czyli fajnie, ale bez utraty komfortu. I miał być Tak. też smaczek, a że znamy Twoje upodobania, postaraliśmy Tak się znaleźć białego kruka. I taki ale- stoi pod płachtą. Szczerze mówiąc, ja już oczywiście wiem, co to jest, ale generalnie trochę to był taki zbieg okoliczności, że akurat ten samochód się trafił konkretnie w takiej wersji, bo samochód to nie będzie jakiś tam nie wiadomo jaki unikat, ale wersja, no to naprawdę taka... Tak, po pierwsze wersja, o której nawet troszkę Marek nie myślał, troszkę go Tak, pozytywnie no. zaskoczyłem, co mnie bardzo cieszy, ale jeszcze istotniejszy temat to jest stan tego samochodu. Poprzedni użytkownik, pomimo że to jest samochód używany, on nim nie jeździł, on się nim delektował i mam nadzieję, że Marek będzie to kontynuował. Tak jest i myślę, że możemy, za chwilę po odsłonięciu samochodu jeszcze sobie porozmawiamy, o co chodzi z tym delektowaniem i jak do tego doszliśmy. Padło na BMW G30 M550i. Dostojnie jak najbardziej, a czy skromnie to... Miało być mniej cylindrów, ale od
Nadmiaru głowa nie boli. My kurczę zaczynaliśmy w ogóle od tak X3 30i, 530 i później na 540 i może. Marek wspominał, ale że będzie bardzo zadowolony, jakby się jakimś cudem trafiło 540, bo to jego Tak takie jest. wymarzone auta, Takie ale optymalne. idziemy poziom wyżej lekko. Tak jak mówiłem Wam przy teście M5 Competition, że właśnie 540 może to nie jest jakaś tam nie wiadomo jak szybki samochód, ale jest to bardzo dynamiczny już wóz, ale jest po prostu taki optymalny. No i tutaj M550i Dalej jest komfortowy, jest optymalny, no już białym niech krukiem. będzie. Jest to BMW, tak jak wspomniałeś, G30 model M550i, międzylift. Rocznik 20, czyli ze zmienionym środkiem, tak jak już poliftowy. Mamy już ten nowy system operacyjny 7.0. Mamy modyfikacje, jeśli chodzi też o silnik, a to też jest istotne. Silnik jest nie dość, że wzmocniony, to jeszcze bardziej udoskonalony. Generuje 530 koni, generuje również 750 Nm. Ma pewne modyfikacje układu zapłonowego, dolotowego, większe turbiny, tak. To już moment obrotowy jak M5 generalnie. Dokładnie co do newtonometra jest to samo co w M5, ale co istotne, nadal pozostał komfort. Samochód szyty na miarę w wersji w sporo indywidual. Skóra, tak jak widać, Trufallo, tak to się zwie, o rozszerzonym zakresie. Samochód z małym przebiegiem, ale bardzo, bardzo zadbany. To jest istotne, który w połączeniu z tą gwarancją, o której wspominaliśmy, stanowi taką wisienkę. Ale jest... To jest też bardzo taka bogata konfiguracja. Tak, nawet mam pewien challenge, Marek, dla Ciebie, niech widzowie podpowiedzą. Dla widzów. Dla widzów. Przy Znalazłem tak kilka rzeczy, których ten samochód nie ma. Nie będzie to łatwe zadanie. No. Marek to już doprecyzuje przy samej prezentacji samochodu. O dziwo coś tutaj... 6 rzeczy chyba, nie? Tak, dokładnie Bez minus 6 rzeczy. Tak, i tych 6 rzeczy niech widzowie podpowiedzą. Sam może jestem nie ciekaw, co mogło być jeszcze więcej, a jest prawie wszystko. Jeszcze tutaj taki szybki rzut oka z bliska, jak to wszystko wygląda. Drewno, skóry, wentylowane oczywiście, grzane fotele. W ogóle w takim samochodzie, no to co ja mówię, że tam grzane fotele są, wow. Podczas pełnej prezentacji oczywiście dokładniej przyjrzymy się tej maszynie. Liczniki tutaj już są słupkowe. System multimedialny już jest, nawet jest możliwość tutaj sterowania gestami nawet, czy chcemy ciszej muzykę mieć, czy głośniej. Zajrzymy jeszcze pod maskę. A pod maską V8. Tak, zaczynaliśmy od poszukiwań 4 cylindrów, pomnożyliśmy z pożytkiem dla nowego użytkownika. Fajne, konkretne V8, które generuje mocy zawsze tyle, co potrzeba. Tak jest i warto tutaj wspomnieć, to jest jednostka N63 i tutaj na pewno pojawią się komentarze, że ten silnik może być tam wadliwy. O, faktycznie kiedyś, jak była F01, jak był 407 koni, te silniki miały sporo problemów, ale po prostu z generacji na generację one były poprawiane i tu właściwie mamy taką ostateczną fazę tego silnika, bo w nowej piątce czy jest jeszcze V8? Chyba w M5 tylko i to hybryda. Już jest zupełnie inny silnik połączony z hybrydą, natomiast ten był montowany zarówno w potężnych modelach jak X7, X5, gdzie sobie radził. W takim nadwoziu no to jest petarda. Jeśli chodzi o awaryjność, same superlatywy. To nie jest to, co gdzieś tam zostało powielane w internetach. Silnik właściwie nie generuje żadnych problemów pod względem serwisowania prawidłowego i zapominamy o problemach. Naprawdę wszystkie bolączki zostały wyeliminowane. A właśnie, co do serwisowania, tutaj też doszliśmy. Dlaczego ten samochód był pielęgnowany? Kurczę, co wyszło? Jaki był pierwszy przegląd tego samochodu? I przy jakim przebiegu? Tak jak nakazuje nie może nawet zakres serwisowy BMW, tylko tak jak się powinno robić. Przy około 3000 była pierwsza wymiana oleju, czyli był bardzo świadomy poprzedni właściciel. Tak jest to odnotowane w ASO normalnie. Tak, przejrzeliśmy ten samochód pod względem serwisowania, tu nie było żadnych uwag. Mało tego, Marek zaczął od zlecenia największego możliwego serwisu ponadnormatywnego, Tak bo jest. chciał wyjechać i cieszyć się jazdą, a nie odwiedzać serwisy. Ten samochód ma zrobiony potężny, duży przegląd z wymianą nawet więcej niż wymaga BMW, Tak, aby zachować spokój. Oleje w dyferencjale, w skrzyni biegów, statyczna wymiana. Tak jest. Nazywaliśmy na statyczną. W napędzie silnik, także taki jakby, no nie, tak zresetować chciałem po prostu ten samochód. Proszę bardzo, to już jest
M-Performance. No to nie tylko tutaj jest silnik M-Performance'owy, bo też zawieszenie jest aktywne ze zmiennym stopniem regulacji sztywności i jest to też, jak to zawieszenie się dokładnie nazywa? Bo nie Adaptacyjne performance, czyli samo dostosowuje się zarówno do stylu jazdy, jak i warunków drogowych, które mamy. Także auto, nie tracąc na komforcie, potrafi bardzo w sportowy sposób się poruszać. Tak, ale właśnie zawieszenie aktywne M-Performance, tak to się Dokładnie nawet po tak, rozkodowaniu fachowo. winu nazywa. Typowo Centymetr właśnie tak w tym modelu, bo w innych były standardowo adaptacyjne. Nadmienię jeszcze jedno, że samochód fabrycznie miał przedłużoną gwarancję, która jeszcze obowiązuje, oraz pakiet serwisowy, także nie będzie generował żadnych kosztów. Tą gwarancję, o której mówię, my jeszcze przedłużyliśmy gwarancję Premium Selection w trosce o spokój właściciela. Tak, bo jak tutaj jeszcze jest rok gwarancji pełnej, no to później ona jeszcze w drugi rok się jakby przechrzci w Premium Selection, czyli na te używki. Nie? Dokładnie tak. To wygląda, tak Wam wolę też wytłumaczyć. Ej, ale wiecie co, teraz tak z Radkiem tutaj patrzymy, BMW Individual Fahrzeug. Czyli to jest ciekawe, czy tutaj są jakieś elementy takie z indywiduala, czy to lakier? Lakier to jest chyba Mediterranean. Środek Exclusive, ale też nie jestem pewny. Ogólnie powiem tak, to jest w zasadzie takie M850i Gran Coupe w budzie piątki. Tak to można nazwać? tak, Coś takiego. To są bliźniacze samochody. 8 lekko jest poszerzony rozstaw kół, natomiast jeśli chodzi o serce, wnętrze, są to bardzo Zbliżone takie luksusowo wszystko. zbliżone samochody. Proszę bardzo, wydanie auta, tutaj jeszcze taki indyczek. No i dobra, co myślę, że nie będziemy przedłużać tego wszystkiego. Więcej, tak jak mówiłem, tak jak Wam wspomniałem, opowiem Wam w pełnej prezentacji, jak już do tego samochodu się przyzwyczaję, troszeczkę go rozjeżdżę. Oczywiście zrobimy sobie jakąś próbę autostradową, no bo jeśli chodzi o osiągi, to nie jest to M5, ale i tak M550i właśnie poliftowa jest szybsza niż A45S, którego miałem. 3,8 do pierwszej setki i chyba Autotop NL oglądałem, no to tak 8,8 sekundy mu wychodziło autorowi tamtego filmu 100-200. Szampanik już otrzymałem i co, jeszcze najważniejsza rzecz. Proszę Uroczyste bardzo. przekazanie W ogóle- kluczyka w Twoje ręce, Właśnie zobaczcie w ogóle jaki to jest kluczyk. a tu jeden gadżet więcej. Proszę bardzo, samochód też potrafi sam się przemieszczać. Można tak powiedzieć? Można tak powiedzieć. Tak, jest półautonomiczny, ale Tak dalej jest. nim zarządzasz. Przekazuję kluczyk, Dziękuję bardzo. życząc udanej jazdy. Chwileczkę, musimy sobie przecież rękę oficjalnie w końcu. Dokładnie. Radości Dziękuję z jazdy bardzo. jak to BMW. Jeśli by naszła ochota na zmianę samochodu, proszę nie walczyć z tą myślą. Przyjdzie moment, wymienimy z chęcią ten samochód, bo wiemy w jak dobre ręce trafia. Jasne, jeśli wy też byście chcieli jakiś samochód, no to pana Radosława serdecznie polecam, naprawdę. No i samochody, które tutaj stoją na placu, nawet używane też będą miały gwarancję, także Zapraszam do BMW bądź no, nie trzeba się tak ograniczać, że jak nowe auto, no to będzie drogo, a może akurat używkę jako i radość z jazdy, tak? BMW radość z jazdy. się Radość z mówi. jazdy. Dziękuję bardzo jeszcze raz i szerokości życzę. Trzymajcie się, Dziękuję. na razie.